Dzień dobry, ziomeczki i ziomale. Arkadiusz jest w drodze, Polishman Travel jedzie filmować. A co dzisiaj będziemy filmować? Słuchajcie, wynalazłem taką ciekawą rzecz. Między innymi sokoły. Tak, sokoły są w okolicy tutaj Kilarni. Gościu ma jakąś tam hodowlę i jadę zobaczyć cały ten experience, czyli takie te doświadczenie z tymi sokołami. Podobno jakieś inne jeszcze ptaszyska tam posiada, jakieś sowy i może inne rzeczy. I chcę się przekonać, jak to jest, jak takie ptaszysko leci na mnie z pazurami, ja trzymam coś w ręku i on mi siada na przykład na rękę albo to bierze z ręki, wyrywa, nie? Może to być ciekawe, jestem ciekawy, jakby to wyszło właśnie w 4K, jakby to sfilmować takiego ziomeczka z bliska. Zobaczymy, jak to będzie. Ja udaję się właśnie po samochód, po busa, bo samochód jest niedostępny. Ostatnimi czasy, jak wiecie, jest drogo, żeby wypożyczyć jakieś samochody z wypożyczalni. I wybieram się tutaj wypożyczyć tego go-kara całego, nie? Ale nie mają osobówek, udało mi się załatwić busa. Także dzisiaj, kochani, jeździmy busem. Serdecznie zapraszam na odcinek. Miłego oglądania, ziomeczki. Yo! Bus stoi tutaj. Tak to wygląda. Go-car, co to jest? Renia. Kochani, Renia Traffic. Takim czymś dzisiaj będziemy jeździli. To jest rocznik bieżący, 23, czyli pierwsza połowa tego roku. Otwieramy. I found my car. Trzeba wdusić. Jak zwykle naciskamy. No, otwieraj się. Jest otwarty. Ciekawe, czy ktoś jeździł, ciekawe, czy jest paliwo. Wsiadamy. Ja sobie ściągnę torbę. Tutaj jeszcze drona wziąłem ze sobą, jakby coś było interesującego, to oczywiście będziemy filmować. Jak to wygląda tu w środku? A tak to. Trochę tak bieda, wszystko takie plastikowe. Gdzie jest kluczyk? Gdzie jest kluczyk? Jest, z boku jest tym razem kluczyk, tutaj widzicie? Czyli tak, wyciągamy. Tam też jest karta paliwowa, którą widać. Zobaczmy, czy mamy paliwo. Ile mamy tego paliwa? 3 kreski. A może wystarczy. To odpalamy. Zapali od pierwszej kopki? Pali od pierwszej kopki, słuchajcie, jak skuter prezesa. No to co? Ruszamy, nie? Zapinamy pasy. Ja sobie podciągnę tylko tutaj to do góry. Zapinamy pasy, żeby nie było, że Arkadiusz nie zapina pasów w Europie. Sprawdźmy sobie lusterka. Lusterko jedno git, drugie git jak przed jazdą. Tutaj nie ma nic, nie musimy, bo jest buda. Czyli tak, mamy 6 biegów nawet w tym busie. Tutaj mamy wsteczny, czyli jedyneczka, zwalniamy ręczny i ruszamy, kochani. Jedziemy oglądać sokoły. Hej sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. No właśnie, jazda. Jak się jedzie tym busem? Powiem wam, że takie pierwsze wrażenie jest ciekawe, bo jest to takie większe trochę. A zresztą Arkadiusz wszystkim potrafi jeździć, nawet i czołgiem, nawet i statek poprowadzi, helikopterem poleci i samolotem też dałby radę. No pewnie, a może sobie bym licencję zrobił na jakiś samolot, mimo to, że mam błędnik zrypany. Dawno temu już myślałem o tym, żeby sobie zrobić jakąś licencję na taki, na początku mały jakiś taki kukuryźnik. Zawsze mnie to kręciło, słuchajcie. O, tutaj mamy rondo, się zbliżamy, muszę obserwować, co tu się dzieje. Nic nie jedzie, możemy sobie spokojnie jechać, wchodzić w zakręt bokiem. Nie no, bokiem się nie da tym busem za bardzo, chociaż może i by się dało. O, jeszcze tutaj nawigacja mi gaworzy przyjemnie, gdzie to mam jechać. To jest jakieś 5 km od mojego domu. Nigdy tam nie byłem, także wbiłem sobie nawigację, żeby dojechać. O, pomarańczowe, późne pomarańczowe było. Jakby ktoś zauważył na ekranie czerwone, to nie było go. Dobra, jedziemy dalej. Tędy, przez rondo.
i niedaleko będziemy chyba kierować się w prawo. Także jak mówiłem, chętnie bym sobie zrobił licencję jakiegoś pilota kukuryźnika, coś w tym stylu. Muszę się dowiedzieć, jeżeli ktoś coś wie na ten temat, to dajcie znać mniej więcej, ile to kosztuje. Spodziewam się, że chyba nie więcej niż może 30 000 by taka licencja kosztowała na taki mały samolocik, żeby sobie na przykład kiedyś czymś takim na jakichś wyspach polatać, czy coś w tym stylu, jeżeli byłaby taka możliwość. Na razie to pozwolimy ptakom dzisiaj polatać, bo taki jest cel, taki jest dzisiaj, taki jest temat odcinka, to właśnie są te wszystkie ptaki. Busikiem jedzie się przyjemnie, jedziemy ile? 80 na godzinę, tutaj takie są wymogi, żeby nie było, że przesadzam z prędkością. Taki był chyba limit i tutaj muszę odbić w prawo. Fajnie ten busik trzyma się drogi, przyjemnie, bardzo reaguje kierownica na moje ruchy. Nikt ze mną nie jedzie, to nie będzie myślał, że jakiś nawalony jedzie, nie? Dobra, skręcamy w prawo i jedziemy tędy. Co tu jakieś roboty drogowe się dzieją? Droga zamknięta. No ale nie ma innego przejazdu. Tak mnie nawigacja prowadzi. Czy co? Co to ma być? Tylko dla lokalnych przejazd było napisane. A ja jestem lokalny. Patrzcie, jakie domy ludzie tu mają. Ja wam pokazuję domy, a nie patrzę przed siebie jak jadę. Jak mamy daleko? 700 metrów niby mamy do jakiegoś skrętu. Czyli myślę, że jesteśmy na właściwej ścieżce. O, droga zamknięta. No i co ja mam teraz tutaj zrobić? Chyba nie będzie zamknięta dalej. Nie może być zamknięta zresztą. Muszę jakoś dojechać dzisiaj. Chyba naokoło nie będzie trzeba dziś jeździć, nie? Tutaj są jeszcze jakieś znaki. Droga zamknięta. No mam nadzieję, że przejedziemy. Bo koniecznie chcę dzisiaj to zrobić. Ja mam szczęście, wszystko się uda, na pewno przejedziemy. Tutaj widzę jakiś jeszcze stoi busik, że droga jest zamknięta. Ale tutaj jest. Jestem na miejscu, proszę Państwa. Dojechałem. Falconry Kerry. A tu jest droga zamknięta, tu dalej już bym nie przejechał. Czyli mam szczęście, dotarłem na miejsce. Jest po godzinie 13, a ja miałem tu być o której godzinie? Około 13:30 miałem być. Jestem przed czasem. Zaraz tutaj kogoś wywołamy i pogadamy. Właśnie dobrze, bo może jeszcze ludzie nie przyjechali i jest szansa, żebym sobie z ziomeczkiem bardziej pogadał na ten temat i może coś więcej nagrałby z tych ludzi, nie? Mamy tutaj taki znak Falconry Kerry Meeting Point, czyli miejsce spotkania. I co tu jest jeszcze napisane? Jeśli zrobiłeś rezerwację, to tam proszę czekaj sobie do momentu wyznaczonego, czyli o której godzinie się zrobiło rezerwację, żeby przyjechał ziomek, który dowodzi tymi ptakami. Czyli tutaj muszę na niego chyba czekać. Ale ja do niego wykonam telefon i zapytam się, czy się zjawi parę minut wcześniej, bo chcę z nim koniecznie pogadać. Go-car stoi, busik. Jeszcze może dzisiaj pojedziemy gdzieś nim? Może bym sobie przedłużył czas, bo ja go wziąłem na 2 godziny. Koszt na 2 godziny 28 euro. A może bym się jeszcze przejechał, bo pogoda jest dzisiaj całkiem. Jest spoko na filmowanie, a tym dronem bym gdzieś polatał. Coś bym pokazał, nie? Dzwoniłem do ziomeczka i ziomeczek poinformował mnie, że za 5 minut ktoś tutaj będzie i już będzie ze mną gadał. Dzisiaj jest grupowa sesja i chciałem się zapytać, ile osób będzie dołączać do mnie. Okazało się, że tylko 2, czyli będziemy we trójkę. Spoko. Myślałem, że będzie z 8 osób albo nie wiadomo ile, że będziemy tutaj się przepychać jeden przez drugiego. Nie będzie jak pofilmować. No ale ja mam szczęście. Będzie jak filmować. Czyli zabieramy się za robotę. Dostałem taką rękawiczkę i pan ma jastrzębia zwanego George. Za chwilę nam go przedstawi i mówi też, że George będzie lądował nam na ręku. Tutaj damy trochę kurczaka. Trzeba zrobić tutaj rękę w ten sposób. Podnieść kciuka do góry, żeby wylądował gdzieś w tym miejscu i ma się dobrze rozpędzić i wylądować i zjeść tego kurczaka i ma być fajne wideo. Idziemy zobaczyć George'a.
Okay. Ah, so George, where's George? George is in his travel box. Oh, he's in travel box. George jest w środku. Zaraz będziemy otwierać. George. How old is George anyway? George is 6 years old. So in the wild, they will only live till about 10 years old. But captivity, you can easily double that. All right. The oldest on record is 33. Hey. 33. To George ma 6 lat. W dziczy żyją tak do 10. O, to jest właśnie George. W dziczy żyją do 10. Tutaj 20 około lat żyją w niewoli. W takim czymś jak tutaj mniej więcej, że pan robi jakieś pokazy. A najstarszy okaz ma niby 33 lata. Holds the record George z bliska. Co on tam Three wcina? rabbits. Trawkę wcina. during one excursion. Ale przeleciał blisko. Yeah. Szybki jest. He's fast, nie? Jest szybki. So does he bring the rabbit back, or he just eats it? That's this. Okay, so what I'm gonna do? Okay, I'm gonna give you a little piece of chicken. Okay. Alright. He's I'm gonna watching. try and hide it from George. I don't think you're gonna. 'Cause it's- you know, so if you No, he come knows. behind me, I'm just gonna put this, give you that there, right? George is pretty smart. Nie? There you go. Alright, George. So keep your hand down. Okay. So keep your arm down. The thing, yeah. And I'm gonna take him over this way. Whenever you're ready. Gościu opowiada, że to jest sowa, która ma 16 lat. No jest bardzo mądra. Cześć. 6 years past the expiry date. Fajna, naprawdę fajna sówka. Yeah. And Ciemna tu jesteś z tej strony, tu jesteś jaśniejsza. She'll live till about in heritage. Whoa. Cookie! So yeah, the eyesight isn't great. She's quicker than I am. Come on, Cookie. Yeah, well. Well done. Others? Yeah. Mamy następnego ziomeczka. Ten się nazywa Rusty. How old is Rusty? About 7 weeks. 7 weeks. Ma 7 tygodni Rusty. Chcę jego oczy zobaczyć. Yeah, so he'll do a little nibble. Not sore. Not yet. But Przejdzie do mnie. he's best, yeah, I'll get him to go backwards. Przejdziesz do mnie, ziomuś? There you go. There Przejdziesz? you go, buddy. Good boy. Jest, przeszedł. No, witamy u mnie na ręku. Jak tam? Whoa! Well done. Just not on my Managed to stuff. miss everybody. That's excellent, right? That's good, man. I appreciate you not doing that while I had you here. Yeah. Nie wiem, czy było widać, ale zrobił kupę, jak siadał. Change your wardrobe. O, he's happy now. Ale przynajmniej nie trafił mnie w rękaw, jak robił kupę. Rusty? Rusty.
Hey, hey, hey. Fajne te ruchy głową robi takie, jakby rapował trochę. Zarapuj. Rusty. Yeah, it's kind of like super cool when he's fully No. grown. Jak będzie All większy, that fluff will disappear. jeszcze urośnie trochę i ten puszek cały z niego zniknie. Ale jest miękki, bardzo miękki jest. Zainteresowany całym światem. Yeah. Nie? Rusty, jesteś zainteresowany? Tak? Fajna ściebesówka, wiesz? Yeah, we're very pleased. Yeah, Liam's decided to get another Jesteś baby trzecim owl. osobnikiem w odcinku, ale mi się wydaje, że jesteś najlepszym osobnikiem. So we'll have a great Najładniejsze oczy ma. He's got an adult great grey at the moment, Leah. Which, Ciężki się robisz, ziomuś, na ręku. Tu się mogę obrócić. obrócić jak chcesz. Zobaczysz sobie z tej strony. Which one's Yeah. the biggest? It's okay. So these guys would be the biggest in America. Up you come. Perfekt. Yeah, great horns, biggest in America. Yeah, he'll get, like I said. Ziomeczki, ja już jestem z powrotem w wanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten experience z tymi ptakami. Dwójka ludzi, którzy byli ze mną, była to dwójka Amerykanów. Tutaj znaleźli ogłoszenie, gdzieś mówili chyba na Facebooku, jeżeli chodzi o te doświadczenie właśnie z ptakami, co byliśmy. I co? Polecam każdemu, naprawdę polecam. Jest to Falconry Kerry, miejsce się nazywa, jeżeli ktoś by kiedyś przyjechał. Ja tu 17 lat mieszkam, ciągle powtarzam, jeszcze odkrywam tutaj rzeczy. Między innymi właśnie to odkryłem i dzisiaj jeszcze jedna mi fajna rzecz do głowy wpadła, żeby pojechać do miejsca, które nazywa się Skellig Michael. Dzisiaj już nie dam rady, muszę się dowiedzieć, muszę zadzwonić, zapytać się gościa, jak to organizują. Jest wyprawa łodzią na wyspę Skellig Michael, gdzie były kręcone Gwiezdne Wojny. I też myślę, że chciałbym Wam to pokazać. A ja kieruję się z powrotem do miasta. Chyba przedłużam wana i jadę w jakieś miejsce, żeby jeszcze może coś dronem dzisiaj polatać. I bateria mi się kończy, muszę zmienić. Ziomeczki, przyjechałem do miejsca, które się nazywa Killarney Golf and Fishing Club. Czyli tutaj sobie ludzie grają w golfa, dużo bogatych przyjeżdża, ludzi tutaj, najwięcej Amerykanów i biorą wózki golfowe, biorą sprzęt, idą na pole i grają. Myślę, żeby kiedyś po prostu zabrać Was też na to, czyli na golfa Was zabrać, pokazać Wam, jak to tutaj wszystko wygląda, ile kosztuje na przykład wypożyczenie kijów i jak można sobie tutaj wspaniale spędzić czas. Idę tutaj tylko zobaczyć, jak wygląda ten cały tutaj domek. Nie wiem, co to jest, resort czy co, czy można tutaj na przykład coś do jedzenia dostać ciekawego. Zaraz wszystko obczaimy i myślę, że gdzieś tutaj bym sobie wyrzucił z chęcią drona, żeby to sfilmować wszystko, jak to wygląda i Wam pokazać najlepiej. Ziomeczki, gdzie ja się tu wbiłem? Tu jest jakaś sala konferencyjna. Albo może i restauracja jakaś taka malutka. Trzeba zobaczyć. Wygląda to na restaurację bardziej. Trzeba zobaczyć, czy tutaj też można sobie wyjść na zewnątrz. Można w sumie. Drzwi są otwarte. Nawet się nikogo nie pytałem. Tam chyba można zjeść z widokiem. Mi się wydaje. Tutaj też. Fajnie by było tutaj sobie chyba wystartować dronem. A tam nawet mamy znak Irish Open. To ja tutaj rzucę tego drona i tutaj sfilmuję to wszystko. A tu jest restauracja. Jeszcze wejdziemy, może tylko zobaczyć. Chcę Wam pokazać ten widok z restauracji. Jak to mniej więcej wszystko wygląda. I może bym wrócił tutaj i może bym coś zjadł. Także wchodzimy do środka. Tu mamy taki bar. Hi. A więc można sobie usiąść, powiedzmy, przy tym stoliku z takim oto widokiem. Tu już są przygotowane torby golfowe i ludzie będą sobie szli pograć troszkę w golfa. Nawet nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Musiałbym się wgryźć trochę bardziej w ten temat i może spróbować zagrać. Może kiedyś mi to wyjdzie. Rzucam drona na zewnątrz gdzieś tutaj. Pani mi była łaskawa powiedzieć: uważaj, bo tu latają piłki. To ja do mojego drona mówię: uważaj, bo tu latają piłki. A chcę go wysłać gdzieś w tamtą stronę. Dobra, odpalamy.
ziomeczki, zamówiłem sobie coś delikatnie do jedzenia, jakąś kanapeczkę. Jestem głodny, nie jadłem jeszcze żadnego śniadania, także zamówiłem sobie i siądę na zewnątrz, zjem, posilę się, pojadę oddać vana i do roboty siadam do laptopa, a będę się rozkoszował tym widoczkiem. Sobie zjem kanapeczkę, oczywiście Wam pokażę, jak to wygląda i ile kosztowało, jak to przyjdzie. Kochani, wjechało jedzonko. A co wjechało? Taka kanapeczka, czyli BLT, Bacon, Lettuce, Tomato, czyli bekon, sałata i pomidor. I trochę jeszcze sosu, do tego frytki. Tutaj mam jakąś sałatkę i wody gazowanej. Nie mają sody, to wziąłem sobie wodę gazowaną. I to będzie dzisiaj moje śniadanie, czyli taka kanapeczka. Zobaczcie, jak to w środku wygląda, jest napchane tym bekonem. A ile to kosztuje? Coś takiego jak tu kosztuje chyba 16,50, jak się nie mylę, ale później Wam powiem dokładny rachunek, ile zapłaciłem za wodę i za to jedzonko. Ja się zabieram do jedzenia z takim widokiem i jeżeli coś jecie, życzę Wam wszystkim smacznego. Tutaj mamy jakąś ściankę pucharową, jacyś znani golfiarze tutaj muszą być. Ja się oczywiście na tym nie znam, ale tych pucharów to wszędzie jest naciapane, nie tylko tutaj. Tam na górze też. Tutaj się znajduje sklep. Możemy sobie kupić jakieś koszulki, czapeczki. A możemy sobie czapeczkę golfową zakupił. Następnym razem jak tu przyjadę, chyba bym sobie taką zakupił Fitleista. Co tu stoi? Zobaczcie, mili Państwo. Audi stoi. Elektryk chyba. Co to jest dokładnie? Tak. e-tron GT. Z tego roku, z pierwszej połowy tego roku. Ciekawe autko. Szkoda, że nie ma nikogo, kto by tutaj był w pobliżu, czyli właściciela tego auta, bo on by mnie w sumie mógł przewieźć nawet tym samochodem. Fajnie by było się nim przejechać i zobaczyć, jak to się prowadzi. A ja mam vana, idę do vana, zbieram się i jadę, wracam z powrotem do centrum, trzeba go odstawić. Mamy jakieś 15 minut, żeby wykonać to zadanie. Ile zapłaciłem za jedzonko? Za jedzonko wyszło 20 euro i 20 centów. To znaczy plus woda, nie? Z wodą. Może w ten sposób, czyli 20-20 z wodą. Nie wydaje mi się to jakaś wygórowana cena, a w szczególności, że ta kanapka była naprawdę duża i ja nie dałem rady zjeść jej całej. Co tu mamy? Jakieś leżące łodzie poodwracane. Nie wiem, czy oni je suszą w ten sposób. Chyba tak. Albo je będą jakoś malować, remontować. Może je przygotowują w taki sposób. Jest, furka stoi. Wsiadamy i lecimy. Oby tylko van nie dostał jakąś piłeczką golfową. Bo jak ja się potem wytłumaczę, co ja powiem? Powiem, panie, jechałem przez pole golfowe, no i tak, no sorry, dostałem. Ale ubezpieczenie jest. Chciałem Wam jeszcze pokazać, jak to wygląda z pozycji samochodu, jak się jedzie te pola, bo z pozycji drona już wiecie. A to są leżący policjanci, ja muszę przez nich przejeżdżać. Sporo tutaj jest tych pól golfowych, one się naprawdę rozciągają się na spore odległości. Tu jest kilka kilometrów tych pól golfowych. No, ziomeczki sobie tu stoją i grają. Tutaj też zresztą, zobaczcie. Mają wypożyczony wózek. Pod drzewkiem sobie biwakują. W takim wózku też może się oczywiście mieścić co? Może mieścić się lodóweczka, można mieć ze sobą przekąski, coś do picia, a nawet i prawdopodobnie można się napić piwka na takim polu golfowym. To może być świetny sport. Lecimy do centrum. Ale bym się zapędził. A tu była góreczka. Fajnie, fajnie, przyjemnie. Podobało mi się tutaj. Muszę tutaj jeszcze wrócić i dostałem tutaj taką pogaduchę, bo menadżer wyszedł na zewnątrz tego całego obiektu i mi powiedział, mówi, panie, jak chcesz nagrywać, to daj mi znać, wyślij mi maila
i nagramy co trzeba. I wtedy może faktycznie bym wypożyczył wózek golfowy i już byśmy nakręcili to w inny sposób. Weźmiemy jakiegoś typa, który umie piłki uderzać. Może ja się czegoś jeszcze nauczę, coś mi tam podpowiedzą, tak jakby asystenta takiego będę miał, który mnie będzie uczył. I wtedy będzie to miało jeszcze lepszy sens. A czemu nie? Na chatę! Ziomeczki, słuchajcie, moi najdrożsi, najmilsi, co by się stało? Zostawiłbym okna otwarte w wanie, bo jakiś typ mnie zaskoczył. Był dosłownie na zewnątrz i zaczął mnie się pytać, ile wszystko to kosztuje za godzinę, co to za firma jest, jak to się wypożycza, jak to, jak tamto. Zacząłem mu na te pytania odpowiadać i nie sprawdziłem okien. Zostawiłbym okna w wanie otwarte, jakby deszcz padał, to zalałoby go. Także sprawdzajmy, kochani, jak wypożyczamy jakieś samochody i inne rzeczy, helikoptery, samoloty, łodzie podwodne, czy nie są otwarte okna. No cóż, trzeba by było zapłacić, jakby zostawił otwarte, nie? Ziomeczki, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Mi się bardzo podobało to doświadczenie. Później jeszcze bardzo mi się podobało na tym polu golfowym. Będę chyba grał w golfa. A co? Można? Można. Nigdy tego nie robiłem, czas zacząć. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na następne odcinki. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, hej!